Siema, witam. Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam na kolejnym filmie, witam. Latte Go, dawno nie było, Philips Latte Go. Słuchajcie, spróbuję, dzisiejszy film ma posłużyć temu, żeby pokazać wam wszystkie usterki tego ekspresu, jak one się objawiają. Bardzo często o to pytacie w komentarzach, piszecie do mnie na Messengerze, na mailu. Pamiętajcie, ja wam nie odpowiem na te porady. Zapraszam do grupy na Facebooku, której opis znajdziecie w opisie. Tam sobie pomagamy. Ja nie jestem w stanie po prostu obrobić takiej ilości zapytań. Poza tym ja zajmuję się, jak wspominałem nieraz, serwisem, a nie doradztwem. Jest po to stworzona grupa na Facebooku, do której zapraszam. A my co? Zaczynamy od Philips Latte Go. Trzeba go rozebrać. Ten ekspres akurat jest oddany na to, że nie spienia mleka, no ale on ma podstawowy problem. I to tylko klapka. Przy tym, że ekspres nie spienia mleka, pierwsze co sprawdźcie, tak jak w tym przypadku, on nie miał szans spieniać mleka, ponieważ tu nie ma uszczelki. Tu jest taka szara uszczelka, ja w tej chwili jej nie mam, więc ciężko mi pokazać. Ona tu wchodzi w ten otwór. Czekajcie, spróbuję jakoś tak do światła. O, tu na dole w tym otworku powinna być taka szara, okrągła uszczelka. Ona kosztuje coś koło 60 zł. Bez niej nie ma szans, żeby zadziałało spienianie. To jest pierwsza rzecz, jaką należy sprawdzić, bo tą uszczelkę często przy myciu gubicie, wiem to z doświadczenia. No i co? Spienianie, żeby sprawdzić, trzeba założyć tą uszczelkę. Ja ją gdzieś mam, potem ją znajdę. Natomiast tu chodzi o to tak zwane kompendium wiedzy na temat usterek tego ekspresu. Oblewamy się wodą, to jest warunek konieczny. Trzeba go rozebrać. Jak rozbieramy ten ekspres? Dwa wkręty tu. To jest bardzo przyjemny ekspres do napraw. Niestety ma wiele usterek, ale jak chcecie się uczyć samodzielnie naprawiać ekspresy, no to nie ma lepszego modelu. Bo ja to nawet wspominałem, jeśli ktoś jest na grupie na Facebooku, to widział. Tam doszliśmy do takiego konsensusu, że jeśli ktoś nie boi się śrubokręta, nie boi się prostych napraw, to ten ekspres będzie dla niego ok, bo on ma naprawdę takie proste do naprawienia usterki. Wyciągamy tacę i jeszcze odkręcamy wkręt tutaj z przodu. To już wielokrotnie było, no ale jak robimy kompendium, to robimy kompendium, słuchajcie. I teraz idziemy do góry. Położę go na boku. Właściwie nie będę kładł, to już wam wielokrotnie pokazywałem, słuchajcie. Raz, dwa, trzy. I jedna śrubka jest w kopułce. W tej kopułce jest zawsze pełno syfu. Połóżmy go. Trzeba go wydłubać. Bo tu się po prostu wsypuje kawa podczas uzupełniania. No to lecimy też te trzy. Jedna. Druga. Trzecia. Pilnujcie, żeby wam te śrubki nie wpadły do młynka. W tej pozycji nie ma szans. Natomiast jeżeli będziecie to robili na stojącym ekspresie, no to jest taka możliwość. Tu się musimy dodłubać. Chyba już widać śrubkę, nie widać. Słuchajcie, wjadę tu odkurzaczem. W miarę odkurzone, bałaganu tu się zawsze narobi. Słuchajcie, to jest kawa. Tu się nie da czysto. To wszystko jest, to tak już dla pełnej wiedzy, Imbus bodajże Torx T15, nie pamiętam. No, dopasujecie, tak? No już bez przesady. Tak sobie dopasujecie do śrubek. Mamy to wyjęte. Ekspres na koła. Podnosimy. Ważna rzecz. Tutaj trzyma się młynka ten element regulacyjny. Jego trzeba lekko do góry. Tu już widzicie, wychodzi. I to też już wielokrotnie pokazywałem. Tu są dwa takie zaczepy. Nie ma wam jak tego pokazać. Trzeba je podważyć. O, jeden już wyskoczył. To są takie haczyki. Trzeba tam wsadzić śrubokręt i one się odczepiają. I drugi sam wystrzelił. Gumka od młynka. Nie zgubcie. No i mamy środek ekspresu. Pierwsza usterka, którą zobaczycie i którą warto sobie samemu sprawdzać, czy wysypka młynka, to jest bardzo częsty przypadek, trzyma się młynka. Tu się trzyma, one odpękują, że tak brzydko powiem, pękają, odpadają, tu wszędzie pojawia się kawa. Tu jest ok. Jak widać, jeszcze się trzyma. Ja ją zawsze wzmacniam klejem, niezależnie czy ją wkładam nową, jeśli jest pęknięta, czy taką. Zawsze ją wzmacniam. Ponieważ mamy też odkręcony tył, możemy go zdjąć. No, to jest kurz od pracy silnika. Normalka. Czy tu coś widać złego? To zaraz do tego przejdziemy. I
Żeby zdjąć ten bok, o tym jeszcze nie powiedziałem, bo sam zapomniałem, słuchajcie. Tu wykręciliśmy przód, te dwa czarne wkręty out. Mamy to. Tą gumę sobie włożę na młynek, żeby o niej nie zapomnieć, słuchajcie. No i teraz ten bok nam sam, jak widzicie, złazi. To jest dobry model, żeby wam pokazać te usterki. Zaczniemy je demonstrować. To znaczy tak, przede wszystkim to, co już mówiłem, sprawdzacie, czy ta wysypka się trzyma. To jest dokładnie taki element. Ona będzie, jeśli odpadnie, to ona będzie ułamana tutaj i będzie osobno obok młynka stała. No i oczywiście u góry będzie pełno kawy zmielonej, bo ona będzie się tu dostawała. Pierwsze co, organoleptycznie, czy nie ma tu wycieków. Ważna rzecz, pierwsza usterka, o której powiemy, pękają te końcówki. One zaczynają tutaj psikać wodą, tylko to jest takie pod ciśnieniem psikanie, takie sprejowanie. Będzie widać tu zacieki na grzałce. Ten element tutaj jest piękny, stalowy. Mówię o kolorze. On będzie rudego koloru, obrdzewiałego, ponieważ będzie na niego pryskać woda. Te złączki pękają dosyć często. Wymienialiśmy ją na którymś live'ie. Druga rzecz. Jeśli ekspres ma problem z poborem wody, od czego należy zacząć? Należy zacząć, już łapiemy ostrość, czekajcie. Należy zacząć od wyczyszczenia tych żółtych przewodów. Tu wszystkich plus przepływomierz. To jest ważne, bo przepływomierz potrafi się w tych ekspresach zatykać. Dobra. Odpalmy go, będę wam symulował kolejne usterki. Bo oczywiście wycieki wiadomo. Jeśli chodzi o to, że ekspres nie spienia, ten elektrozawór bardzo często się uszkadza, że spieni jedno mleko normalnie, a potem będzie wam buchała para z ekspresu, bo on będzie zamiast puszczać tutaj parę, będzie się nie domykał, będzie ładował do tacki. Ale włóżmy wodę, włóżmy tackę. Chcę wam pokazać, bo o to bardzo często pytacie, jak się objawia błąd czujnika temperatury grzałki. Czyli, zanim go jeszcze włączę, czujnik temperatury grzałki jest tu. On jest tam wsadzony w grzałkę, tą grzałkę trzeba wyciągnąć, zaraz to pokażę. To sobie idą te dwa żółte przewody do elektroniki i to jest dokładnie ten element. Ja go wypnę, żeby zasymulować, że nie ma tego czujnika, no, żeby zasymulować błąd po prostu, tak? Wypinamy go, tu sobie go gdzieś zaczepię i to będziecie mieli, wypisz, wymaluj, jaki jest objaw, jeśli jest problem z czujnikiem temperatury. Bo teraz ekspres go nie widzi, więc zobaczycie, co będzie widać. Podłączamy. O to mnie nawet dzisiaj ktoś na Facebooku pytał. Teraz tak, żeby się nie odbijało światło w ekranie, o, i odpalamy. Widzicie? Żadnego ruchu ekspres nie wykonał, nic nie było słychać. Mrugają te 3 diody. Jeszcze raz. Wyłączam go z prądu. Myślę, że to dobrze słychać, bo ekspres stoi bliżej mikrofonu niż ja. Odpalamy prąd. I słuchajcie, ja teraz się zamykam, nic nie mówię. Nie ma żadnego ruchu. Bo jakby procedura startowa ekspresu jest taka, że on sprawdza ten czujnik, robi takie buju, nazwijmy to zaparzaczem, takie zaczyna nagrzewać grzałkę i potem jest procedura startu pompy. Tutaj się nic nie wydarzy, będą mrugały tylko te 3 diody, ponieważ nie ma czujnika, czyli zasymulowaliśmy błąd czujnika. Wyłączam z prądu, wpinam ten przewód z powrotem, czyli nazwijmy to, założyłem nowy czujnik. To jest bardzo częsty błąd i pytań o to miałem setki, słuchajcie. Naprawiliśmy czujnik, w cudzysłowie, do prądu i odpalamy. Słyszeliście? Był taki ruch zaparzaczem, zaczynają się kręcić te diody tutaj dookoła, co oznacza, że trwa nagrzewanie. No poczekajmy, dajmy mu to zrobić. Jak się grzałka nagrzeje do odpowiedniej temperatury, ruszy pompowanie wody. No i ekspres się wypłucze. Tak wygląda procedura startowa. Chwilę to potrwa, bo on długo stał. Uruchamia się zaparzacz, zamyka się. No i zobacz.
Czy poleci woda wylewką? Raczej nie. A może? I tu mamy od razu przykład, że ekspres się uruchomił, z czujnikiem było wszystko ok, ale pokazała się kolejna usterka, słuchajcie. Nie musiałem jej symulować. Cała woda, już jestem cały w kawie, która tu wszędzie się unosi, cała woda, leci tu para, nie wiem czy widzicie, poszła w tackę. A dlaczego? A prawdopodobnie dlatego, że kolejną z bardzo, bardzo częstych usterek tego ekspresu, nie wiem czy to wynika, znaczy wiem, że to wynika z jakiejś słabej jakości tych uszczelek, jest problem z paluchem tak zwanym, czyli z zaworem wody. No i właściwie tu wszystko mówi samo za siebie. Wystarczy tylko zbliżyć i się przyjrzeć temu paluchowi. Spójrzcie, co tam się dzieje. Ja to dam trochę do światła. O, teraz widać idealnie. Widzicie, jaki tam jest bagno? Te uszczelki, już ta uszczelka je nie trzyma. Tu w ogóle widać, że w środku też puszczają uszczelki. Praktycznie ten paluch można powiedzieć, że jest do wymiany. Ale najczęstszy problem, jeszcze spróbuję to przybliżyć. Podstawowy problem, jeśli ta woda leci do tacy, to polega na tym, że trzeba wymienić te dwa czerwone o-ringi. Tutaj jest troszeczkę większe bagienko, więc prawdopodobnie trzeba będzie wymienić cały ten zawór, łącznie z dwoma o-ringami, które są w środku. Zaraz do tego wrócimy. Wykręćmy go. Dwa takie same wkręty, tutaj cały ten ekspres jest poskręcany tymi samymi rozmiarami wkrętów, więc jednym śrubokrętem praktycznie wszystko załatwiacie. Czy też końcówką wkrętarki. Wpadło mi to wszystko do środka, nieważne. Wyciągnijmy ten paluch, tylko tak, wyłączmy z prądu, to najważniejsze. Pamiętajcie, że tu może być ciśnienie, co prawda jak on przepuszcza nie powinno być, ale może być. Kurna, on nawet nie chce wyjść, słuchajcie. O. Tego jeszcze nie widziałem. To nie jest wina uszkodzonego palucha. Zobaczcie. Ja to mówię paluch, to jest zawór wody oczywiście, tak się mówi potocznie na niego. Tak wygląda jeden z o-ringów, tam są dwa. Ostrość poproszę na palucha. Gdzie ty jesteś? No złapiesz. Widzicie jak ten o-ring wygląda? On jest w ogóle zlasowany. Drugi jest w środku, już go wyciągam. No więc to się musiało lać, ale to jest jakiś problem w montażu. Albo tu klient rozbierał, bo drugi, zobaczcie, wygląda tak samo. Został źle złożony. Patrzcie jak to wygląda. Tak wygląda jakby były źle złożone, ale czy to źle złożył klient? Nie sądzę, bo ten człowiek twierdził, że nie składał tego sam. Czy to zrobił klient? Czy to w fabryce tak złożono? No nie będę wyrokował. Nie chodzi tutaj o prowadzenie dochodzenia. Na szybko, ponieważ to jest film instruktażowy. Już widzę, że ten jeden o-ring jest zryty. Patrzcie, nawet ten o-ring. Nawet ten o-ring górny. Widzicie? Widać jaki jest przeorany. O, tu widać dobrze teraz. Ten dolny jeszcze jako tako wygląda, chociaż też jest już przeorany, ale ten górny to jest strasznie przeorany. Ściągamy jeszcze dwa małe tu. Ten zawór oczywiście należy rozebrać, należy umyć, ale no ten film by się rozciągnął do strasznych rozmiarów, a ma być o typowych usterkach, o ich objawach tak naprawdę. Odpowiedź na wasze częste pytania, naprawdę, powtarzające się. Wymieniony komplet o-ringów. Zawór oczywiście do czyszczenia, ale to nie w tej chwili. Tutaj cały ten kanał też do czyszczenia. Jakimś smarowidłem. Smarem. Żeby ładnie się te uszczelki tu układały. Nie przejmujcie się, widzę dokładnie tyle co wy. Dwa srebrne wkręty. No i co? Przykręcamy z powrotem. Ja teraz wstanę, żeby mi to tu nie fruwało. Tutaj ostrożnie, żeby nie poprzekręcać gwintów w plastiku, bo wtedy to jest dopiero rzeźnia. Zawsze to powtarzam. Mamy. Słuchajcie, przy okazji, jak robicie tutaj wymianę o-ringów, wymieńcie też ten o-ring w zaparzaczu, bo on... Zaparzacz oczywiście idzie cały do umycia, ale spójrzcie, on też tu nie wygląda za dobrze. Tak bardziej pod kątem, widzicie jak się rozwarstwia? Jest jakaś strasznie tania, czy guma, czy to jest silikon używana w tych nowych produktach. Poza tym, na to też mi zwracano uwagę. To wyście mi zwrócili na grupie. Zobaczcie jakie te odlewy są. Tu jest jakieś przeoranie, to nie jest brud. To mi któryś z was zwrócił uwagę na grupie.
że coraz gorzej te zaparzacze wyglądają. Jakieś takie mają pęknięcia niby. Tu jest to jakieś takie, zobaczcie, niespasowane. No coś jest na rzeczy, słuchajcie. No nikt tego sobie nie wymyślił. Ja ten o-ring, myślałem, że na tym o-ringu wam pokażę. Ale to kurna szkoda z tym o-ringiem odpalać ten ekspres. Uwaga, będę sobie wbijał w rękę. No gdzieś tam w las. No zobaczcie, jak ten o-ring wygląda teraz w całej okazałości. No to jest w ogóle już zużyte. Tu macie nowy. Na razie na ten syf. Wiadomo, że to wszystko jest do mycia. Siedzi. Także ta usterka, którą chciałem wam pokazać, wystąpiła sama. No po prostu to są takie, widzicie, niby to są drobiazgi, ale kawy już się nie napijecie. Odpalamy. Tak jak mówiłem, on się teraz nagrzewa, czyli kręcą się te kółka, te kropki tutaj dookoła. Dajmy mu to zrobić. Poleci woda? Jak myślicie? Chyba poleci. Widzicie? 4 uszczelki wymieniłem. Jeden mały o-ring, drugi duży o-ring i 2 te mini o-ringi, które w ten sposób, no tak strzela, bo zaparzacz jest do mycia. W ten sposób usunęliśmy usterkę, która uniemożliwiała picie kawy. Tyle. Aż tyle? Czy tylko tyle? Jak sądzicie? Dobra, ale słuchajcie, kolejna z bardzo popularnych usterek. Wyłączam go. Symulacja uszkodzonego młynka. Ja ten młynek wypnę. Nie bawcie się tak w domu, bo to jest prąd, ale ja go wypnę, żeby zasymulować usterkę, że nie działa silnik. A objawia się to tak. Odpalacie ekspres, wszystko jest gitarka, czyli standardowo power. Tutaj wystają te przewody, ja ich nie zaizolowuję, ale mam pod kontrolą, żeby one się nie zetknęły. To jest zasilanie młynka, plus minus. Odpalamy ekspresik. On się już teraz przepłucze, bo tą usterkę mamy usuniętą. Czekamy. Blok jest też zakitowany, nie domyka się zawór w ogóle kulowy. No i teraz wybieracie sobie kawę, obserwujcie kontrolki. Symulujemy w tej chwili, jeszcze raz to powiem, żeby wybrzmiało, uszkodzony silnik młynka. Kawa, patrzcie na kontrolki. No tutaj ustawienia kawy, start. Jest ruch zaparzaczem i 3 diody. Słabe jest to, słabe, nie słabe, że zawsze ten komunikat jest identyczny, trzeba wiedzieć, w którym momencie się pojawił. W tym momencie ekspres sprawdził zaparzacz, czyli znowu zrobił to buju buju i próbując uruchomić młynek pojawił mu się błąd, no bo nie miał szans uruchomić młynka, bo jest odpięty z prądu. Kolejna usterka, bardzo częsta, mam naszykowane na live'a, dlatego z uszkodzonym młynkiem, kolejne dlatego z uszkodzonym młynkiem stoi dalej. Bardzo często tego przyczyną jest pęknięta wysypka, ta kawa rozprowadza się po ekspresie, włazi do silnika i go upala. Ale palą się też same z siebie. Także to nie jest tak tylko, że wina wysypki. Tu dwutorowo możecie tą usterkę uzyskać. Słuchajcie, teraz dla pokazania, o ile ten młynek działa, słuchajcie, nie sprawdzałem. Podpinam młynek. Młynek jest 48 tydzień 2019 roku, czyli 4 lata, 3 lata. Te ekspresy mają taką żywotność. Myślałem, że mnie prąd kopnął, a to kabelek mnie uderzył w rękę. A się przestraszyłem. Te ekspresy mają taką żywotność. 3,5 roku to już jest i tak sukces, powiem wam szczerze. Ale on z tego co wiem od klienta mam zapisane, że nie był jeszcze naprawiany. Młynek podpięty. No to włączamy. Może niekoniecznie oblewając się wodą. Do prądu.
ognia. On się płucze za każdym startem, także dajmy mu szansę. Tak krótko. Jakieś dziwne ruchy wykonał. Nie skupiałem się. Słuchajcie, i w przypadku od razu mówię, jak wam padł młynek, po prostu przestał kręcić, można to kupić u partnera kanału. Macie tu Nord.pl. Między innymi oczywiście, ale polecam. Podstawa młynka z silnikiem. Gorzej jest, jeśli na przykład wpadł wam jakiś kamień do młynka i pomielił wam albo tutaj te ślimaki w głowicy, albo w ogóle żarna się rozpadły ceramiczne. Ale generalnie, jeśli silnik nie kręci, można kupić samą tą podstawę, przekręcić głowicę młynka ze starego do nowego, tu oczywiście smarując. No i to nie jest jakiś tam straszny koszt. Słuchajcie, zmielmy, żeby nie było, że młynek popsuty. Zmielmy coś. Czyli robimy to samo, tylko w tej chwili młynek jest podłączony, czyli już zasymulowana naprawa, wymiana silnika młynka. Ten sam przycisk. Wymieniliśmy silnik młynka, teoretycznie. Dajmy mu zrobić tą kawę, sprawdźmy, czy ona się zrobi. Może nawet do jakiejś filiżanki, nie do wiadra. No jak widać, oczywiście tu bez żadnego czyszczenia, tu jeszcze jest wiele pracy przy tym ekspresie. Kawę robi, a nie robił. Powiedzcie, czy to są jakieś skomplikowane usterki? Jeśli się wie, to słuchajcie, no... Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Pokażę wam jeszcze, o co chodzi z tym młynkiem. Dokładnie tak samo jest skręcony, to jest jakiś rupieć, to jest nowy silnik. Żebyście mieli świadomość, co należy zrobić, jak wam ten silnik padnie i kupicie nowy. Macie, nawet widzę, jest już rozkręcona po części, macie dokładnie taki sam młynek. Musicie wykręcić te 4 wkręty. Te już są wykręcone. Wyciągamy. Zdejmujecie kopułę młynka, to się dosyć prosto robi. Widzicie? Przekładacie sobie to wiadereczko, które jest tu. Ono jest bardzo ważne. I co? Tu oczywiście dodajecie smaru. I zakładacie. I skręcacie. Cała filozofia wymiany silnika młynka. Nie ma prostszej rzeczy. Naprawdę niewiele tu można zepsuć. Tyle, jeśli chodzi o wymianę silnika młynka, czyli usunięcie tej usterki, którą przed chwilą symulowaliśmy. No i słuchajcie, tak, z grubsza to tyle. Bywają jeszcze takie usterki, ja go wyłączę, bo żebym sam się nie zaświecił jak usterka. Te elektrozawory bardzo rzadko się psują. Te elektrozawory bardzo często się psują. Jeszcze raz powtarzam, spieni jedno mleko, robicie drugie cappuccino, ta para gdzieś wam leci dokładnie tym wężem. Przybliżę, żeby było widać. Jak się zagrzeje ten elektrozawór, para zamiast lecieć do dzbanka, jeśli macie uszczelkę oczywiście, zaczyna lecieć tylko i wyłącznie podczas spieniania teoretycznego tym wężem do tacy. Ważna jeszcze rzecz, jeśli jest jakiś problem, ten na początku taki, który pokazywałem z czujnikiem, przemierzcie te termiki, czy przewodzą, bo one też rzadko, ale się palą. Termiki, zabezpieczenia termiczne, to są te dwa tutaj goście, białe, jeden, drugi. Bierzecie na test przewodzenia, test diody, oba będą działać, dotykacie jednej i drugiej. Musi piszczeć. Jeden, drugi. One muszą przewodzić. To są zabezpieczenia termiczne, które mają się załączyć, czyli rozłączyć, jak osiągną zadaną temperaturę. O, widzicie? No nie widzicie tego, ale dotykam drugich dwóch końcówek. Jeszcze raz. Jeśli któryś nie przewodzi, też będzie wam wyskakiwał błąd nagrzewania. Też będzie ten efekt
3 diod bez żadnej reakcji. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, ostatnia chyba. Zasymulujmy jeszcze, że on nie może pobrać wody. Ja wam to pokażę w ten sposób, że ja mu zacisnę wężyk. Tylko nie będziecie tego widzieć, bo chcę wam pokazać, jak ekspres na to reaguje. Ale to będzie tak, że na przykład efekt, że nie działa przepływomierz albo jest zablokowany przepływomierz. Czyli do prądu. Odpalamy. Ja mu zaciskam wężyk dopływowy do pompy. Zresztą będzie to też słychać, ale patrzcie się przede wszystkim na ekran ekspresu. On w tej chwili kręci tymi diodami. No i teraz słuchajcie, bo i po dźwięku będzie słychać. Od razu pompa pracuje dużo głośniej. To chyba słychać, prawda? On takie 2 czy 3 próby podejmie. 3. I wywali błąd. Więc jeśli macie taki efekt, 3 takie męczarnie pompowania, to są 2 wersje. Albo padł wam przepływomierz, wyłączę, bo mnie prąd zabije. Albo padł wam przepływomierz, czyli ten element tu biały. Trzeba go wyciągnąć, wyczyścić, wymienić. Albo jest zapchany, czyli trzeba go wyciągnąć, wyczyścić. Plus ewentualnie te wężyki już są zażółknięte tak, że gdzieś tu powoduje się blokada. Ostatecznym efektem jest pompa uszkodzona, chociaż zdarzyło mi się to tylko raz. Słuchajcie. Tyle chyba. Tyle mi przychodzi do głowy. Jeśli przyjdzie mi coś jeszcze do głowy, to dopiszę w komentarzu. Jeśli wam przyjdą jakieś pytania jeszcze do głowy a propos tych ekspresów, no to piszcie pytania w komentarzu. Komentarze są wasze. Wszystko. Wszystkie te części w opisie filmu wam wymienię, czyli uszczelkę. No. To jest podstawa. Uszczelka. Jak będę miał tą uszczelkę, sprawdzę elektrozawór. Wszystkie te części z linkami do nord.pl będziecie mieli, bo macie już właściwie w opisie filmu, bo wy już macie, a ja dopiero to zrobię. No i tyle. I to jest takie w pigułce wszystko o błędach Philipsa Latte Go. Te z ekranem mają o tyle plus, że jeszcze wam pokażą błąd opisowo, natomiast wszystkie te bez ekranu sygnalizują te błędy tymi 3 diodami. Trzeba tylko wyłapać moment, w którym to się dzieje. Słuchajcie. Chciałem zrobić taki film, żeby odpowiedzieć wszystkim na te pytania, bo naprawdę tych pytań zadajecie do tych ekspresów bardzo dużo. No bardzo popularne ekspresy, bo są niedrogie, fajnie wyglądają, no tylko z jakością wykonania jest tak se, że tak powiem, prosto po polsku. Tyle ode mnie. Pamiętajcie o partnerze kanału, tam właśnie też znajdziecie wszystkie te części, które macie w opisie. Nord.pl, naprawię nie wyrzucaj, tu wam się na dole linki pojawiają. Zasubskrybujcie kanał, bo jak widzicie, warto reaguje na wasze pytania zbiorczym filmem, no bo odpowiadać każdemu z was osobno to bym chyba nic innego nie robił. Zasubskrybujcie kanał. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą pyszną kawą, która stoi tam, no to oczywiście zapraszam mailem. Najlepiej mailem albo na Facebooku. Lajkujcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!